W pierwsze dni lipca 2025 roku Nathan i ja wyruszyliśmy w ekscytującą podróż na urzekającą wyspę Skomer, położoną u zapierających dech w piersiach wybrzeży Walii. Nasz cel był dwojaki: zanurzyć się w naturalnym pięknie wyspy i podziwiać urocze maskonury, wspaniałe ptasie stworzenia, które przez ciepłą część roku zdobią tę krainę swoją żywą obecnością. Najpierw opowiem Wam trochę o historii samej wyspy, a później przejdziemy do części o ich przepięknych mieszkańcach, maskonurach. Nazwa wyspy Skomer nawiązuje do jej wikingowych korzeni, a konkretnie do terminu Skalmey, który można znaleźć na starożytnych mapach i w pismach. Ta intrygująca nazwa pochodzi od dwóch staronordyjskich słów: skalm, oznaczającego krótki miecz lub rozpadlinę, oraz ej, oznaczającego wyspę. Stąd też tłumaczy się ją jako wyspa rozszczepu. Prawdopodobnie nawiązuje to do unikalnej geografii wyspy, która wydaje się być niemal podzielona na dwie części, połączona jedynie wąskim mostem lądowym, znanym jako przesmyk. Chociaż wiele wysp wzdłuż walijskiego wybrzeża nosi nazwy pochodzenia wikińskiego, konkretne dowody osadnictwa wikingów na wyspie Skomer pozostają nieuchwytne. Odkrycia archeologiczne ujawniają, że koczownicze grupy łowców-zbieraczy przemierzały południowo-zachodnie rejony Walii około 37 000 lat temu. W tamtych czasach Skomer nadal stanowił część kontynentu. Dopiero po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej, czyli około 12 000 lat temu, podnoszący się poziom morza przekształcił ją w wyspę, którą znamy dzisiaj. Jednak skąpe ślady, zaledwie kilka odłupków krzemienia, sugerują, że ci pierwsi mieszkańcy mogli nie użytkować intensywnie terenu, który obecnie nazywamy Skomer. Przenieśmy się do epoki żelaza, a znajdziemy tętniącą życiem osadę na Skomerze, której początki sięgają od 5 do 2000 lat wstecz. Pozostałości zakładów obróbki żelaza, pól uprawnych i kopców kamieni stanowią jedne z najlepiej zachowanych i nieskazitelnych dowodów z tej epoki w Europie. Odkrycia te wskazują na istnienie społeczności rolniczej epoki żelaza, która mogła utrzymać nawet 200 osób. Uznając jej historyczne znaczenie, znaczna część wyspy została uznana za zabytek starożytności. Po epoce żelaza historia Skomeru pozostaje milcząca aż do średniowiecza. W VIII wieku króliki zostały sprowadzone na wyspę. Przedsięwzięcie zainicjowane przez Normanów, którzy sprowadzili te zwierzęta na Wyspy Brytyjskie jako cenne źródło mięsa i futer. Króliki wkrótce stały się ważnym towarem eksportowym Skomeru na pobliskie rynki, a pozostałości średniowiecznych budowli świadczą o tym ożywionym okresie.
Dziś ruiny Starego Domu w sercu wyspy pochodzą z około 1840 roku, choć źródła wskazują, że solidny dom powstał w tym miejscu około roku 1700. Ten konkretny obszar korzysta z nieco żyźniejszych gleb i dostępu do wody w Dolinie Północnej, co pozwala na uprawę różnorodnych roślin. Historyczne relacje wskazują, że w pewnym momencie na tej farmie prosperowały 3 rodziny, hodując krowy i owce, a jednocześnie wykorzystując konie do pracochłonnych zadań. Jednak rolnictwo zanikło po wybuchu I wojny światowej, a wszelka działalność rolnicza ustała całkowicie w 1950 roku. W niezwykłym obrocie spraw w 1959 roku Nature Conservancy, obecnie część Rady do Spraw Wsi Walii, nabyła wyspę z pomocą West Wales Field Society, poprzednika Wildlife Trust of South and West Wales. Scomer został z dumą ogłoszony jednym z pierwszych narodowych rezerwatów przyrody w kraju i obecnie znajduje się pod opieką NWR, a zarządza nim starannie Wildlife Trust of South and West Wales. Jakże niesamowite dziedzictwo skrywa ta wyspa, prawda? Wyspa Scomer to niezwykłe sanktuarium dla cudownego maskonura, będące domem dla największej kolonii maskonurów atlantyckich w całej południowej Wielkiej Brytanii, której imponująca liczba, przekraczająca 41 000, została odnotowana w roku 2024. Od kwietnia do sierpnia chętni turyści mają okazję podziwiać te urocze stworzenia, a najwspanialsze momenty do obserwacji przypadają na wspaniałe miesiące czerwiec i lipiec, kiedy maskonury oddają się szlachetnemu zadaniu gniazdowania i wychowywania młodych. Aby zapewnić bezpieczeństwo tym wspaniałym ptakom i chronić ich środowisko, obowiązuje limit dziennej liczby odwiedzających. Dlatego niezwykle ważne jest, aby zarezerwować wizytę z dużym wyprzedzeniem. Sezon maskonurów i ich cykl życia wygląda mniej więcej tak. Kiedy w czarującym kwietniu maskonury przybywają do Scomer w wielkim stylu, rozpoczynając ważne prace związane z kopaniem nor i rozpoczynając rytuały lęgowe. Ozdabiają wyspę aż do schyłku lipca lub początku sierpnia, a ostatnie z tych ptasich cudów odlatują pod koniec tego miesiąca. Te urocze ptaki preferują gniazdowanie w norach, często wykorzystując te pieczołowicie wykopane przez króliki. Święty akt składania jaj trwa od połowy kwietnia do połowy maja, a pisklęta wykluwają się od połowy maja do połowy czerwca. W ciągu dnia dorosłe maskonury wyruszają na wyprawy połowowe, szukając tobiaszy i innych drobnych ryb, aby wyżywić swoje rosnące potomstwo. Ta tętniąca życiem aktywność osiąga apogeum od końca maja do połowy lipca, prezentując wspaniały rytm natury. Młode maskonury, pieszczotliwie nazywane maskonurkami, odbywają swoją doniosłą podróż w świat od końca czerwca do końca lipca, a nawet i dłużej. Odważnie opuszczając nory, by dołączyć do dorosłych maskonurów na rozległym morzu. Taki jest cykl życia tych niezwykłych stworzeń. Opowieść wpleciona w historię wyspy Scomer. Maskonury, pieszczotliwie nazywane papugami morskimi, ze względu na ich żywe i kolorowe dzioby, występują głównie wzdłuż urwistych linii brzegowych i odległych wysp.
Aż 90% populacji maskonura atlantyckiego żyje w Europie, z czego aż 80% zamieszkuje urokliwe krainy Islandii i Norwegii. Pozostałe 10% społeczności lęgowej tych ptaków można spotkać wzdłuż malowniczych wybrzeży Wielkiej Brytanii i Irlandii, gdzie przyczyniają się one do rozkwitu ich populacji liczącej ponad 1 milion osobników w całej Wielkiej Brytanii. Te urocze ptaki zachwycają swoim wyglądem. Ich gładkie, czarne grzbiety pięknie kontrastują z białym brzuchem i policzkami. W okresie lęgowym ich dzioby przybierają żywe kolory, którym towarzyszą jaskrawo-pomarańczowe nogi i przyciągające wzrok czerwono-czarne znaczenia wokół oczu, dzięki czemu wyróżniają się one w naturalnym świecie. Ważą od 320 do 480 gramów i mierzą od 26 do 29 cm długości, a ich imponująca rozpiętość skrzydeł wynosi od 47 do 63 cm. Ptaki te są utalentowanymi lotnikami. Zanurzają się w głębiny, aby zdobyć pożywienie, zazwyczaj polując na głębokości do 30 metrów, ale potrafią nurkować na głębokość aż do 60 metrów. Do ich ulubionych przysmaków należą dobijak, szprot i śledź. Zdumiewające jest to, że dzięki ząbkowanym krawędziom dziobów maskonury potrafią zręcznie chwytać śliską zdobycz i zaobserwowano, że jeden osobnik trzymał jednocześnie 83 maleńkich rybek, dobijaków. Te urocze stworzenia często cieszą się długim życiem, sięgającym nawet do 20 lat. Jednak ekstremalne zjawiska pogodowe mogą prowadzić do katastrofalnych strat. Silne mrozy i ulewne deszcze zagrażają wrażliwym pisklętom poprzez niszczenie gniazd i powodzie, a jednocześnie utrudniają im żerowanie na morzu. Co jest alarmujące, prognozy wskazują, że populacja maskonurów w Wielkiej Brytanii może spaść nawet o 90% w ciągu najbliższych 3 dekad. Te wspaniałe ptaki zmagają się z licznymi zagrożeniami, w tym z gatunkami inwazyjnymi, które na nie polują, z zanieczyszczeniami skażającymi ich siedliska, z malejącymi zapasami pożywienia z powodu nadmiernych połowów oraz niebezpieczeństwami, takimi jak zaplątania się w sieci rybackie. W rezultacie znalazły się na czerwonej liście ptaków chronionych w Wielkiej Brytanii. To donośny apel do ekologów o zjednoczenie się i ochronę tych ukochanych mieszkańców mórz, zanim będzie za późno. Odpowiem Wam jeszcze na kilka najczęściej zadawanych pytań. Na przykład, gdzie mieszkają maskonury? Znakomity maskonur, to czarujące stworzenie morskie, znajduje swoje lęgowiska wzdłuż surowych wybrzeży północnego Atlantyku. Te żywe ptaki zdobią wybrzeża wschodniej Kanady i północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, a także lodowe królestwa Grenlandii i Islandii. Ich terytorium rozciąga się na czarujące wyspy owcze, mistyczne krajobrazy Svalbardu, Nowej Ziemi, atlantyckie wybrzeże Skandynawii, malownicze Wyspy Brytyjskie i malownicze wybrzeże Bretanii we Francji. Gdzie maskonury spędzają zimę? A więc islandzkie maskonury wyruszają w pełną przygód podróż do Nowej Holandii i zapuszczają się na rozległe wody na południe od Grenlandii w miesiącach zimowych.
Ale skierujmy wzrok na wyspę Skomer, klejnot położony u wybrzeży Walii. Ten niezwykły raj słynie z bujnej populacji maskonurów i zapierających dech w piersiach krajobrazów. Z wysokimi klifami, które całują niebo, dziewiczymi plażami, które kuszą i bogactwem ptactwa, wyspa Skomer jest sanktuarium dla miłośników natury i ukochanym miejscem dla tych, którzy szukają dreszczyku emocji związanego z obserwacją ptaków i fotografią. Obserwowanie maskonurów na wyspie Skomer to spektakl, który wykracza poza zwykłe słowa. Zbliżając się łodzią, można dostrzec majestatyczne nadmorskie klify ozdobione bujną zielenią i urozmaicone zachwycającym widokiem maskonurów wdzięcznie szybujących w powietrzu. Po dotarciu na tę urzekającą wyspę, odwiedzający są zaproszeni do przemierzania skalistych ścieżek prowadzących do tętniącym życiem miejsc lęgowych maskonurów, gdzie mogą obserwować te urocze ptaki podczas połowu ryb, karmienia młodych i angażowania się w swoje urocze rytuały towarzyskie. Kiedy wyruszyć na tę przygodę? Najlepszy czas na wizytę przypada na okres od kwietnia do sierpnia, kiedy wyspa wita podróżnych z otwartymi ramionami, a przyroda rozkwita w całej swojej okazałości. Jak dotrzeć do tego czarującego miejsca? A więc łodzie przewożą zapalonych odkrywców z Martin's Haven na tę cudowną wyspę, dzięki czemu magia Skomeru jest na wyciągnięcie ręki. Oprócz czarującego Skomeru nie przegapmy wspaniałych miejsc, w których również można podziwiać czarujące maskonury. Spójrzmy na wyspy Farne, skupisko skalistych wysp u wybrzeżu Northumberland w Anglii, słynące z kwitnących społeczności ptaków. Można tu spotkać nie tylko maskonury, ale także alki i rybitwy, a te skaliste oazy stanowią sanktuarium dla jednej z największych kolonii fok szarych w Anglii, przyciągając miłośników dzikiej przyrody i fotografów pragnących uchwycić piękno natury. Udajmy się dalej na wyspę Handa, położoną na północno-zachodnim wybrzeżu Szkocji. Odległe i nieokiełznane sanktuarium, które szczyci się bogactwem bioróżnorodności i zapierającymi dech w piersiach widokami wybrzeża. Ta wyspa jest domem dla jednej z najważniejszych kolonii ptaków morskich w Europie, gdzie maskonury i alki kwitną pośród dziewiczego krajobrazu. Jest to prawdziwy raj dla obserwatorów, ptaków i miłośników przyrody pragnących zanurzyć się w dziewiczej dziczy. Następnie udajemy się do Bampton Cliffs na wybrzeżu Yorkshire, wyjątkowego rezerwatu przyrody słynącego z majestatycznych kredowych klifów i tętniącego życiem społeczności maskonurów, głuptaków i mew trójpalczastych. Latem tysiące ptaków morskich gniazduje i szybuje nad tymi strzelistymi klifami, prezentując niezwykły widok dla tych, którzy pragną podziwiać wdzięk tych ptasich mieszkańców w ich naturalnym środowisku. Teraz udajemy się na wyspę Staffa na szkockich Hebrydach wewnętrznych. Niezwykłe miejsce znane z uderzających formacji bazaltowych, w tym legendarnej jaskini Fingala. Odwiedzający są zaproszeni do eksploracji tych nieziemskich krajobrazów, rozkoszując się widokami maskonurów latem. Doświadczenie, które oddaje dramatyczny urok tej ustronnej i surowej wyspy. Kolejne miejsce to Lunga, ukryty klejnot szkockich wysp Treshnish. Kusi swoim dziewiczym pięknem i bogatym życiem ptaków. Ta odległa wyspa słynie z kwitnących kolonii ptaków morskich, w tym maskonurów, alk i alek, co czyni ją ulubionym miejscem obserwatorów ptaków i miłośników przyrody, pragnących zobaczyć te wspaniałe stworzenia z bliska. W zatoce Firth od Forth leży wyspa May, niewielki, lecz odległy rezerwat przyrody słynący z bogatej populacji dzikich zwierząt. Ptaki morskie, takie jak maskonury, alki i mewy trójpalczaste, współistnieją tutaj z fokami i delfinami.
Jako rezerwat przyrody wyspa May oferuje odwiedzającym wyjątkową okazję do obserwacji i docenienia dynamicznego ekosystemu kwitnącego w tym odizolowanym azylu. Na koniec docieramy na wyspę Rathlin, położoną u wybrzeży północnej Irlandii, oszałamiająco piękną i odległą wyspę, przesiąkniętą bogactwem naturalnego piękna i dziedzictwem kulturowym. To urzekające miejsce zaprasza odwiedzających do malowniczych spacerów, obserwacji różnorodnej dzikiej przyrody i zagłębienia się w bogatą historię i tradycje wyspy. Doświadczenie, które obiecuje być zarówno wyjątkowe, jak i niezapomniane. Także gorąco Was wszystkich zachęcam do odwiedzenia może na początek wyspy Skomer, a potem do podążania śladami tych wspaniałych ptaków po innych wybrzeżach Zjednoczonego Królestwa. Trzymajcie się i do następnego odcinka.